Witam Was serdecznie. Okres zimowy. Jest to okres, w którym owady nam w powietrzu nie fruwają. Jest szansa, zwiększa się szansa na prawidłowe wykonanie wędliny dojrzewającej, suszonej lub pół na pół dojrzewająco suszonej. Dlaczego tak, dlaczego tak? No bo to zależy od temperatur, w jakich to trzymamy i od okresu, ile to trwa. Jeżeli temperatury są niskie, 8-12 stopni i długi okres, możemy mówić w pełni o wędlinie dojrzewającej. A jeżeli to podsuszamy także w warunkach pokojowych, no to tutaj jest też duże znaczenie ma czas, czyli czas się przyspiesza. Jest więcej suszenia, mniej dojrzewania, ale elementy dojrzewania, czyli tego, co się dzieje w mięsie, także są. 2 kawałki szynki. Może zacznę od tego, bo generalnie ja mam kilka wędzarni, mam kilka nadziewarek, mnóstwo różnego sprzętu i mi wędlinę dobową zrobić jest łatwo. Ale można też zrobić właśnie bez tego sprzętu i to jest taki wyrób, który powstanie w warunkach w zasadzie, które nawet w mieszkaniu są osiągalne, a już o domach nie wspomnę. 2 kawałki ładnej szynki. To jest 3 kg mięsa. I to jest najważniejszy warunek. Ładne i świeże. Żadnej super promocji, bo ona zawsze ma jakąś przyczynę. Jak mięsko pięknie wygląda, pięknie pachnie i do tego zacnie kosztowało, to jest szansa na to, że właśnie jest świeże i dobrej jakości. I jak macie pewne źródła, macie od kogo to pozyskać, super, ale jeżeli się opieracie tylko i wyłącznie na sklepach, to pamiętajcie, super promocje jakąś przyczynę mają. Nie będę już dociekał jaką. 3 kg, tak jak mówiłem, 2 kawałki szynki. Natreję przyprawami. Po natarciu przyprawami złożę do pojemnika i na minimum 5 do 7 dni w lodówce. Raczej ten drugi termin mnie interesuje, 7-dniowy. Codziennie będę zaglądał. Jeżeli się zbierze jakaś wilgoć, to ją odsączę. Mięsiwa to są 2 kawałki. Zamienię je miejscami. To, co było mokre, znajdzie się na górze. A podczas tej zamiany uzupełnię, delikatnie posypię jeszcze mieszaniną przypraw. Tą samą, którą dzisiaj będę nacierał, bo dzisiaj jej w całości nie zużyję. Przygotowałem jej taką ilość, która powinna mi wystarczyć, ale gdyby się okazało, że zabraknie, gdyby się okazało, że dużo wilgoci, dużo wody się wydziela z mięsa, a ona oczywiście zabiera i przyprawy, zabiera także i sól, no to można sobie tą przyprawę, jeżeli jej zbraknie, dorobić według tych samych proporcji. A jakich? 3 kg mięsa to 3 łyżki pełne czubate soli. Taka łyżka powinna mieć tam nie mniej niż 25 do 30 gramów, podejrzewam. Tak mają przynajmniej moje. Przy czym u mnie są 2 łyżki soli zwykłej i 1 łyżka soli peklującej. Można dać samą peklującą, można też dać samą zwykłą. To już wybór zostawiam Wam. Co jeszcze jest po 1 łyżce? Jest 1 łyżka mielonej kozieradki, 1 łyżka pieprzu, 1 łyżka ostrej papryki. I to jest wszystko. Aha, jeszcze 1 łyżka tymianku. Jeszcze 1 łyżka tymianku. I po łyżeczce angielskiego ziela, mielonego czosnku i cukru. Zmieszam to wszystko, natrę przyprawami mięso, włożę do pojemnika i tak jak powiedziałem, będę przez 7 dni się tym zajmował. Co będzie dalej? Opowiem, patrzcie, bo będzie ciekawie i mam nadzieję, że będzie smacznie. Z wędlinami dojrzewającymi jest tak, że są to procesy, które staramy się kontrolować, ale nie zawsze się nam to udaje. My tu nie mamy laboratorium, my tutaj nie jesteśmy w stanie tego przebadać i stwierdzić, że jest na pewno dobrze, więc wzrok, węch to są bardzo ważne zmysły. Na ostatnim kroku oczywiście smak. Jeżeli coś nas będzie ostrzegało, to lepiej nie ryzykować. Ale jeżeli będzie ładnie wyglądało, będzie cudnie pachniało
i finalnie dobrze smakowało, to udało nam się zrobić dobrą wędlinę domową i zacną. Taką ciężko w sklepie dostać. Koniec gadania, biorę się za robotę. Mieszam przyprawy i dodaję je do mięsa. Resztę przypraw wsypuję do słoika, a mięso chowam do lodówki. Po 7 dniach należy je opłukać i osuszyć. Przygotowuję folię kolagenową. Delikatnie opruszam solą mięso. I zawijam w przygotowaną folię. Wiążę sznurkiem, ale nie szczególnie mocno. Ustalam wagę początkową na tym etapie. Wieszam w temperaturze pokojowej na około tydzień. Ciekawe, czy bliskość aromatycznego iglaka wpłynie na smak i aromat. Czas i bakterie robią swoje, a mięso się zmienia. 6 dni. 6 dni w temperaturze pokojowej, około 21-22 stopnie. W takim miejscu, jak widzieliście, blisko choinki. I na ten moment wygląda tak. Widać, że te sznurki są już mocno poluzowane. Wszystko ładnie podeschło. Zapach jest bardzo atrakcyjny, ale to jeszcze nie ten moment. Zobaczmy, jak to będzie teraz z procentem ubytku wagi. Tu miało 1,38, 69, około 30% ubytku masy, czyli jest tak 35 jest pożądane, ale ja w tej chwili to zabieram i wieszam do lodówki. Ciągle znajdujemy się w warunkach takich, jakie można mieć w normalnym mieszkaniu.
Nie ma dojrzewalni, nie ma specjalistycznego sprzętu. Jest tylko pomieszczenie i lodówka. No oczywiście ważne jest to, już teraz to zaznaczam na tym etapie, a nie na koniec, żeby w Waszym domu nie było takich rzeczy, że gdzieś macie jakieś siedliska pleśni albo coś, że nie zaglądacie za szafki kuchenne, tam się nie sprząta, albo ostatnio się sprzątało kilka lat temu, bo tam na pewno co jakiś czas coś się pojawia. Takich ognisk w domu być nie może, bo jeżeli będą, to coś się może z tym dziać. To widzicie, w temperaturze pokojowej wisiało 6 dni, nic się z tym jak do tej pory nie stało. Czyli jest w miarę dobrze u mnie. Druga rzecz to świeże mięso. Żadna promocja tu nie wchodzi w grę. Jeżeli kupujecie mięso, ma mieć długi termin przydatności do spożycia, ma być świeże i nie ma być żadnych wątpliwości co do jego jakości. Przynajmniej tu musimy minimalizować ryzyka. Zobaczę jeszcze drugi kawałek. On był mniejszy. 1,25. No, tutaj nawet większy ubytek, już ponad 30%. Można powiedzieć, że te minimalne ubytki już zostały osiągnięte, bo tak od 30% się uznaje, 30-35% ubytku masy to jest taki właściwy, ale ja to teraz zabieram do lodówki. Powieszę to tak, jak wisiało u mnie w pokoju, w salonie, przy choince. Tak teraz to powieszę w lodówce i nadal będzie wisiało. Nie będzie się stykało ze sobą, nie będzie się stykało z niczym innym. Będzie swobodnie atmosfera lodówki wokół tego krążyła. No i w lodówce też nie powinno być nic, co potencjalnie pleśnieć może. Co najmniej 7 do 14 dni. Ile wytrzymacie? Zobaczymy, ile ja wytrzymam. Na razie idę z tym do lodówki. Tak to wygląda w tej chwili. Sznureczki już luźne, pomarszczone. Tutaj było 1,25 na początku. O, jakiś kotek przeszedł. A teraz jest 780. Czyli ubytek wagi całkiem spory, już tego w procentach liczył nie będę. Aczkolwiek udało mi się w lodówce uzyskać naprawdę spory poziom wilgotności. I dzięki temu to nie jest bardzo twarde. Ale gdyby było, to teraz nawet tego nie trzeba rozpakowywać z tej folii kolagenowej. Tylko zawinąć w papier, wsadzić do normalnego worka foliowego, do lodówki na 2 doby i ta resztkowa wilgoć się ładnie po całości rozłoży. Ile jej tam zostało, będzie to trochę bardziej miękkie. Tutaj jest nieźle, jest plastycznie. Trzeba się dostać do środka i zobaczyć, co mi wyszło. Gdzieniegdzie się zaczęła piękna pleśń dojrzewająca robić. Gdyby to teraz, ale to pachnie, jejku. Gdyby to teraz jeszcze pozostawić, to oczywiście ona się rozlezie na całość i da dużo więcej radości w przyszłych konsumpcjach. Nie mniej niż 7 dni w lodówce. Wszystko zależy od wielkości obiektu. 14 dni to jest taki czas standardowy. A jeżeli potraficie dobre warunki zachować, to właśnie co tutaj powstaje pięknie się rozlezie i nada jeszcze ciekawszych
cech aromatycznych. Niesamowicie pachnie. I smakowych. No dobrze, czas zajrzeć do środka. O. Cieniuteńki plasterek. Aromat boski, dosłownie. Jak ja uwielbiam wędliny suszone i dojrzewające. Coś pięknego. Tego się po prostu nie da porównać z niczym. Jest to, jak widać, plastyczne. Pięknie się rozciąga, ale się rwie. Nie jest to już surowe mięsko, mimo że nie jest przetworzone termicznie. Cuda. Po prostu cuda. I ja to zrobiłem w takich warunkach, jakie są osiągalne w każdym mieszkaniu. Ważne jest tylko to, co już chyba wspominałem wcześniej, żeby u Was w domu jakieś zarodniki pleśni nie latały. Czyli po prostu, żeby było czysto. Żeby było czysto. I wtedy taka wędlinka w domowych, w mieszkaniowych warunkach się uda. Można to podwędzić zimnym dymem? Można, oczywiście. Zyska jeszcze dodatkowe cechy aromatyczne. Ale da się zrobić taką wędlinę, która w sklepie kosztowałaby naprawdę krocie. Bardzo gruby portfel trzeba mieć, żeby takie wędlinki w sklepie zakupować. A ja to zrobiłem, pomimo że mam wędzarnię, że mam wszystko, ale zrobiłem to celowo w taki sposób, jaki się da wykonać w każdym mieszkanku. Prawda, że piękna rzecz? I tutaj i ten aromat. Co ja Wam będę mówił? Po prostu spróbujcie. Po prostu spróbujcie. I to widać było wyraźnie. Bo najbardziej popularna metoda to jest ta, kiedy się daje na przemian sól i cukier po to, żeby szybko wyprowadzić wodę. To nie jest złe. To powoduje szybkie obniżenie pH w mięsie i szybkie wyprowadzenie dość sporej ilości wody. Ale jak się postąpi trochę ostrożniej, to bo im mniej wilgoci, im więcej soli, te procesy, które zachodzą w środku, są no nie tak pełne, nie tak głębokie. Tutaj to trochę wolniej trwało, dzięki temu, że zastosowałem mieszaninę przypraw, a nie właśnie tą dużą dawkę soli i cukru, żeby radykalnie postępować. Oczywiście tak można, tak jest bezpieczniej. Nawet ci, którzy chcą spróbować pierwszy raz, mogą właśnie taką metodą, jak tam znajdą sobie przepisy na jakiś skab dojrzewający, właśnie ta mieszanina sól, cukier skutecznie działa, szybko wyprowadza wodę, szybko obniża pH. Ale taki efekt, jak mam tutaj, to trzeba zrobić troszeczkę wolniej. Trochę w lodówce, trochę w warunkach pokojowych i potem znowu wraca do wiszenia w lodówce. Jeżeli nie możecie tego powiesić, to obracajcie. Nawet kilka razy dziennie obracajcie. Żeby nigdzie nie powstał taki punkt, gdzie się skondensuje wilgotność. Bo jak to się zrobi, to w tym miejscu będzie się chciała zaraz jakaś niechciana pleśń rozwinąć. Dobrze. Ja jeszcze zrobię jakieś zdjęcie. Muszę się wziąć za jedzonko, bo bardzo głodny jestem, a Was zapraszam na kolejne odcinki. I róbcie te najprostsze wyroby, te bardziej skomplikowane wyroby domowe są po prostu lepsze. I proste do wykonania, jak widać. Na razie, trzymajcie się, hej!
Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.